Podsumowujemy 20. Międzynarodowy konkurs imienia Adesary. Jesteśmy już po wynikach, jesteśmy w miejscu konferencji prasowej. Z nami jurorka, pani Beata Klatka, dyrektor Międzynarodowego Konkursu Wokalnego imienia Stanisława Moniuszki oraz kierownik Akademii Operowej Teatru Wielkiego Opery Narodowej w Warszawie. Dzień dobry. Dzień dobry. Jest pani osobą, która bardzo dobrze zna konkursy. Jest pani dyrektorką jednego konkursu, teraz tutaj jest pani jako przedstawicielka jury. Ja chciałem się najpierw zapytać, zanim powiemy o tym konkretnym konkursie, co w ogóle można powiedzieć dzisiaj o konkursach operowych na świecie, w jakim one są stanie, czy jest wiele osób młodych, które chcą w ogóle śpiewać operę, czy w stosunku do tego, co było kiedyś, czy to się staje bardziej popularne, mniej popularne? Trudno powiedzieć, czy to jest bardziej popularne, czy też mniej popularne, ponieważ sytuacja się troszeczkę zmieniła z racji okresu pandemii, której doświadczaliśmy 2 lata temu, rok temu. Teraz weszliśmy z kolei w jeszcze chyba gorszą sytuację, czyli wojnę za granicami Polski, tuż w sąsiadującym z nami kraju, co jest chyba poza wyobraźnią, więc akurat z naszego regionu młodzież bardzo to odczuwa. Jeżeli chodzi o konkursy zagraniczne ogólnie, to wydaje mi się, że można podzielić je na takie 2 zasadnicze kategorie. Konkursy, które opierają się na takim, jak to się mówi, mainstreamowym repertuarze, w którym uczestniczą śpiewacy mający w kieszeni, powiedzmy sobie, kilka arii i to są te arie z takiego obiegowego repertuaru. Oczywiście bardzo często są to świetni śpiewacy i wymagania, które się im stawia, są na bardzo wysokim poziomie. Albo też konkursy, które mają taką specyfikę programową, czy rozwinięty program pieśniarski i oratoryjny, tudzież właśnie takie konkursy jak konkurs Adesary, gdzie mamy i nacisk położony na muzykę współczesną i repertuar pieśniarski, muzykę polską, więc jest to bardzo, bardzo taki zróżnicowany repertuar. W związku z tym poszukuje się śpiewaków, którzy mogą się znaleźć w różnego rodzaju stylistyce. No, ja ze swojej perspektywy wiem też, jak trudno jest zachęcić śpiewaków zagranicznych do udziału w konkursie, w którym obowiązkowe są utwory polskie, ale wiadomo, że jest to też ta misja propagowania kultury polskiej, muzyki polskiej i wydaje mi się, że z coraz większym powodzeniem nam się udaje Adesary i konkursowi moniuszkowskiemu. Także wydaje mi się, że jesteśmy w tym właśnie nurcie konkursów nieco bardziej skomplikowanych, ale ciągle nieco aspirujących, ale poszerzających swój zasięg. I stawiających na wszechstronność śpiewaków też. Tak. A co jeszcze poza tym takim ogólnym charakterem konkursu pani zdaniem wyróżnia Adesary jakoś na tle innych konkursów? Na tle innych konkursów jest to konkurs, który odznacza się szczególną atmosferą. To po prostu ja to zauważyłam, bo już dawno temu, już od wielu lat pozwalam sobie przyjeżdżać, żeby obserwować przede wszystkim pierwszy, drugi etap konkursu i zawsze tu jest bardzo miło i widać, że śpiewacy, wszyscy uczestnicy konkursu są pod świetną opieką. Warunki, które konkurs zapewnia, są bardzo dobre, bo i zakwaterowanie, i wyżywienie, to wszystko naprawdę jest, ja wiem, jakim to jest wysiłkiem i jakimi kosztami jest to robione, więc jest to naprawdę wyjątkowe. I też to, że konkurs wpisuje się w taki lokalny koloryt, że konkurs jest naprawdę wielką ozdobą Nowego Sącza i widać, że Nowy Sącz żyje też tym konkursem. To bardzo, bardzo ważne, bardzo szczególne, no i takie, myślę, budujące i wzruszające i naprawdę godne podziwu. Jak obserwuje pani młodych śpiewaków i śpiewaczki w tym roku, co być może panią zaskoczyło jakoś, z czym sobie radzili, a być może pani się spodziewała, że nie będą sobie z tym radzić, a co z kolei stanowiło jakąś wielką trudność? Co było zaskakująco dobre? Wydaje mi się, że wspaniale śpiewacy poradzili sobie z repertuarem pieśniarskim. Wydaje mi się, że
w tym roku była grupa śpiewaków, którzy byli fantastycznie przygotowani i naprawdę było ileś propozycji interpretacyjnych godnych nagród, więc aż szkoda, że to jest tylko jedna nagroda i tym bardziej wartość tej nagrody jest wyższa. Także tak jak pamiętam, przez kilka lat temu, od kilku lat już obserwuję konkurs i tak jak mówiłam, i wydaje mi się, że ten poziom pieśniarski był w tym roku wybitny. To, co było trudnością, to oczywiście są wyzwania organizacyjne, które są związane z przejazdem do Krakowa. Wydaje mi się, że mogło być to w jakiś sposób męczące dla śpiewaków. Z jednej strony ogromna szansa zaprezentowania się na scenie operowej przed inną publicznością, więc to jest taka możliwość zdobycia innego grona wielbicieli też i dotarcia do innej publiczności, ale no jednak jakiś tam stres, zmiany miejsca, nie tylko z sali do sali, tak jak czasami to się odbywa na innych konkursach, ale właśnie tu jest kwestia odległości między miastami, innej instytucji i wydaje mi się, że to też ogromne było wyzwanie dla organizatorów, co naprawdę podziwiam i doceniam. Chciałem jeszcze, jeśli chodzi o repertuar pieśniarski, który wydawał się kiedyś taki bardzo niszowy, to z wywiadów, które tutaj przeprowadzaliśmy z uczestnikami, bardzo wiele osób mówiło, że szczególnie czeka na to, że właśnie pieśni są tym, co lubią najbardziej. Natomiast chciałem zapytać jeszcze na koniec, bo nie wszyscy mogą to rozumieć z osób oglądających transmisję, na czym polegają niuanse pracy jury, jeśli chodzi o przyznawanie bądź nieprzyznawanie głównej nagrody? Bo w tym roku mamy pierwszą nagrodę w głosach męskich, w głosach kobiecych nie. Dlaczego tak jest? To jest właśnie specyfika punktacji, która została ustalona sposobu punktowania w regulaminie jury. Mianowicie punktacje ze wszystkich etapów są sumowane i minimalna punktacja, którą powinien uzyskać, średnia punktacja, którą powinien uzyskać kandydat do pierwszej nagrody, powinna być wyższa niż od 23 punktów, co czasami jest trudne, bo jest to jednak długi konkurs, zróżnicowany, tak jak właśnie mówiliśmy, tak zróżnicowany repertuar i czasami trudno jest nawet oczekiwać od śpiewaka, że on będzie w każdym momencie i w każdym repertuarze taki świetny. Więc wydaje mi się, że tu poprzeczka jest ustawiona bardzo wysoko. A jednocześnie ta punktacja dla nas jako jurorów jest po prostu kluczowym, jedynym w zasadzie narzędziem. Tu dawaliśmy punktację, oddawaliśmy swoje typy, a potem otrzymywaliśmy po prostu już jakby gotowy werdykt, więc no jest to rzeczywiście poprzeczka, którą jak wiem ustaliła pani profesor Łazarska. Tak jest. Czego by pani życzyła na kolejne 20 lat Dziessari konkursowi? Życzyłabym może, żeby mieć troszeczkę... 20 edycji, przepraszam. Czego bym życzyła? Przede wszystkim, żeby konkurs nadal się tak rozwijał, jak się rozwija i żeby miał ciągle taką świetną ekipę organizatorów i artystyczną dyrekcję. I to są ludzie, którzy z całym sercem pracują dla konkursu i oby tak było dalej. Natomiast wydaje mi się, że byłoby dobrze, żeby może miał konkurs orkiestrę, z którą będzie mógł na stałe współpracować, bo wydaje mi się, że trudność jest taka, że to zawsze jest jakaś instytucja z zewnątrz, może w jakiś sposób przywiązać jakąś orkiestrę do siebie, wcześniej już móc ustalić pewne rzeczy, żeby to nie były dwa oddzielne organizmy. Wydaje mi się, że to może być trudne. To w jednej instytucji jest trudne, ogarnięcie właśnie zaplanowanie współpracy z orkiestrą, zapewnienie materiałów nutowych i tak dalej, a wydaje mi się, że jeżeli wchodzą jakieś jeszcze kwestie różnic między instytucjami, to jest trudne. I tego bym życzyła. A może jakaś orkiestra powstanie w Nowym Sączu? Co daj Boże. No to tego życzmy w takim razie i obyśmy się zobaczyli podczas kolejnej edycji. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.